Witajcie! Oto fascynująca podróż do średniowiecznej Polski, na same granice chrześcijańskiego świata, gdzie wiara ścierała się z pogańskimi tradycjami, a zbroja była równie ważna co modlitwa. Opowiem wam o zakonie braci Dobrzyńskich, rycerskim bractwie, które miało odwagę stanąć na linii frontu dziejowych przemian. To opowieść o ambicjach, wierze i politycznych grach, które zakończyły się niespodziewanym zwrotem. Jeśli myślicie, że znacie średniowieczne zakony rycerskie, to poczekajcie. Historia braci Dobrzyńskich może was zaskoczyć. Na początku cofnijmy się do roku 1228. Na Mazowszu rządzi wtedy książę Konrad Mazowiecki. Jego ziemie są regularnie nękane przez najazdy pogańskich Prusów. Chrystianizacja Prus trwa już od kilku dekad pod przewodnictwem biskupa Chrystiana z Oliwy, ale postępy są powolne. I wtedy powstaje idea stworzenia nowego zakonu rycerskiego, który miałby bronić Mazowsza i Kujaw oraz wspierać misję chrystianizacyjną. Tak rodzi się zakon braci Dobrzyńskich, zwanych również kawalerami Jezusa Chrystusa. Jego twórcą jest Chrystian z Oliwy. Ich siedziba zostaje ulokowana w Dobrzyniu nad Wisłą, niewielkim grodzie strategicznie położonym przy granicy z ziemiami Prusów. Zakon braci Dobrzyńskich był rycerskim bractwem religijnym. Rycerze przyjęli regułę świętego Augustyna, co oznaczało, że łączyli życie duchowe z walką zbrojną. Ich symbolem był biały płaszcz z czerwonym mieczem i gwiazdą, które miały nawiązywać do ideałów rycerskich i misji szerzenia chrześcijaństwa. W skład zakonu wchodziło głównie polskie rycerstwo. To odróżniało ich od międzynarodowego charakteru innych zakonów, takich jak templariusze czy krzyżacy. Jednak brak licznych członków i zaplecza finansowego od samego początku stanowił ich piętę achillesową. Zadaniem kawalerów Jezusa Chrystusa była ochrona ziem Konrada Mazowieckiego oraz walka z pogańskimi Prusami. Bracia Dobrzyńscy mieli również wspierać chrystianizację tych terenów. Nie była to jednak łatwa misja. Prusowie byli znakomitymi wojownikami, znającymi trudny teren i walczącymi o swoje przetrwanie. Działania zakonu, choć zbożne w teorii, często kończyły się niepowodzeniami, a ich militarny wpływ był ograniczony. I tutaj wkraczamy w polityczne kulisy. Konrad Mazowiecki, który początkowo wspierał zakon, miał dużo większe ambicje. Marzył o trwałym zabezpieczeniu granic i ekspansji na północ. Bracia Dobrzyńscy, choć z oddaniem walczyli, nie byli w stanie zapewnić mu wystarczającej ochrony ani realizować jego planów. W okresie największego rozwoju zakon liczył 35 braci rycerzy i 165 ludzi zbrojnych. W 1235 roku, zaledwie 7 lat po założeniu zakonu, nastąpił jego kres. Zakon został wcielony do potężniejszego zakonu krzyżackiego. Stało się to na wniosek papieża Grzegorza IX. Powodem była zarówno presja ze strony Prusów, jak i praktyczny brak możliwości dalszego funkcjonowania samodzielnie. Niektórzy z braci Dobrzyńskich wstąpili do Krzyżaków, część do templariuszy, na co zezwalał dokument papieski. Inni wycofali się z życia zakonnego.
1237 roku część braci Dobrzyńskich, którzy nie wstąpili w szeregi krzyżaków, otrzymali jako templariusze nadanie od Konrada Mazowieckiego w postaci Drohiczyna, aby wzmocnić obsadę tego grodu oraz ziemię nad rzeką Nurzec do granicy z Rusinami. Siedziba w Dobrzyniu nad Wisłą przestała odgrywać kluczową rolę, a pamięć o zakonie z czasem znikła. Chociaż zakon braci Dobrzyńskich istniał zaledwie kilka lat, jest symbolem wyzwań, przed którymi stawało chrześcijaństwo na granicy z pogańskim światem. Pokazuje również, jak lokalni władcy, tacy jak Konrad Mazowiecki, próbowali łączyć religię z polityką. Jednak historia zakonu podkreśla też brutalną prawdę średniowiecza. Małe, lokalne inicjatywy często nie miały szans w starciu z większymi międzynarodowymi graczami. W tym przypadku zakon krzyżacki okazał się silniejszy, organizacyjnie, finansowo i militarnie. I tak kończy się historia kawalerów Jezusa Chrystusa. Chociaż ich epizod w dziejach był krótki, przypomina nam o burzliwych czasach chrystianizacji i o tym, jak granice wiary i polityki przeplatały się w średniowiecznej Europie. Jeśli zainteresował Was ten temat, zapraszam do dalszego zgłębiania historii średniowiecznych zakonów rycerskich. Dzięki za słuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.